Cześć! Dziś sprawdzimy, jak radzą sobie stare procesory od i3 przez Pentium aż po Celerona. Który z nich jeszcze daje radę? A oto dzisiejsi zawodnicy. Na czele samotny wojownik i5 3330S. Jedyny przedstawiciel wyższej ligi patrzy z góry na resztę stawki. Zaraz za nim ekipa i trójki 3240, 3210 i 2120. Szybcy, choć już trochę zakurzeni, każdy chce udowodnić, że wciąż potrafi. Do walki stają też Pentiumy G2020 i G860. Skromne, ale uparte, jak wujek, co wciąż gra w pasjansa na starym kompie. A peleton zamykają Celerony G1620, 1610 i G550. Najtańsze, najsłabsze, ale zawsze obecne, jak chipsy marki własnej w sklepie. Kto wytrzyma presję testów i kto okaże się królem tanich CPU sprzed dekady? Zobaczmy. No to lecimy z 3D Markiem. Na prowadzeniu bez zaskoczenia i5 3330S. Z wynikiem 7500 zostawia resztę w tyle i macha im z podium jak gwiazda wyścigu. Zaraz za nim drużyna i trójek. 3240 zdobywa 6076 punktów i zgarnia srebro, tuż za nim 3210 z wynikiem 6850 i 2120 z wynikiem 6730. Chłopaki trzymają się razem jak paczka kumpli z osiedla. Pentiumy próbują nadgonić. G2020 robi 5980 punktów, a Pentium G860 depcze mu po piętach z wynikiem 5920. To taki wyścig dwóch maluchów na krajówce. Szybko nie jest, ale jadą. Na końcu peletonu Celeronów G1620 wyciągnął 5700. Celeron G1610 5670 punktów, a G550 kończy z wynikiem 5460 punktów. Wyniki niby niskie, ale hej, ktoś musi robić za statystów w tym filmie. Tak wygląda ranking. I piątka króluje, i trójki dzielnie walczą. Pentiumy robią co mogą, a Celerony, cóż, są... Test w Liberty City na szczycie i piątka 3330S. 64 klatki i jazda jak taksówką po pustej autostradzie. Zaraz za nim cała ekipa i trójek. Różnice dosłownie kosmetyczne. Wygląda to jak wyścig trzech bliźniaków o ten sam skuter. Pentiumy 56 klatek na sekundę. Wciąż grywalnie, ale to już bardziej styl jazdy jak maluchem z 4 pasażerami. Jedzie, ale szału nie ma. Celerony dostają najmocniej. Od 51 do 47 klatek na sekundę. Jeszcze da się grać, ale to już bardziej jazda po dziurawej drodze starym polonezem. Niby jedzie, ale czujesz każdy zakręt. Podsumowując, GTA 4 na tych starociach nadal daje radę. Tylko Celerony trochę się duszą na czerwonym świetle. Czas na Formułę 1. Na pole position oczywiście i piątka 3330S. 84 klatki, pełen gaz, bez zająknięcia, jak bolid Red Bulla na prostej. Za nim trójka i trójek 3240 z 73 klatkami na sekundę, 3210 osiąga 71 klatek, a 2120 wykręca 64. Całkiem szybkie, ale to już bardziej środek stawki. Walka o punkty niż o podium. Pentiumy próbują nie wypaść z toru. 52 klatki dla G860 jest szybszy od nowszego modelu, pewnie dzięki większemu taktowaniu. G2020 osiąga 48 klatek. To takie bolidy z drugiej ligi. Jadą, ale widać, że brakuje koni. Celerony zamykają peleton. 51, 46 i 41 klatek na sekundę. Tutaj już bardziej wygląda to jak go-karty w wyścigu Formuły 1. Niby się ścigają, ale różnica jest ogromna. Podsumowując, i piątka wygrywa bezapelacyjnie, i trójki jeszcze trzymają fason, a reszta, cóż, raczej kibicuje niż walczy.
No i mamy Cyberpunka 2077 na tych staruszkach. Szczerze? Nie spodziewałem się, że to w ogóle ruszy. Chyba tylko dzięki RTX-owi 2060 dało się to odpalić. Na prowadzeniu i piątka 3330S 46 klatek da się grać, choć to raczej zwiedzanie miasta niż płynna ucieczka przed policją. Za nim i trójki. Kolejno mamy tu 40, 39 i 36 klatek na sekundę. Jeszcze grywalnie, ale już czuć, że te procki sapią jak stare konsolki. Pentiumy 28 i 27 klatek na sekundę to już bardziej cyber slideshow niż cyberpunk. A Celerony 23 i 21 klatek na sekundę. Tutaj Night City wygląda jak pokaz slajdów w PowerPoincie. Podsumowując, da się, ale tylko dlatego, że RTX 2060 ciągnie ten wózek. Procesory raczej robią za pasażerów niż za kierowców. Czas na podsumowanie. Widzieliśmy już wszystko. I 5 brylował jak król toru. I trójki trzymały fason i udawały, że nadal są w formie. Pentiumy dzielnie walczyły o uwagę, a Celerony, cóż, one chyba walczyły tylko o to, żeby w ogóle się włączyć. Bitwa była zacięta, ale nie o FPS-y, tylko o to, kto zrobi większy bottleneck. Procesory prześcigały się w tym, który bardziej przyhamuje RTX-a 2060. I trzeba przyznać, konkurencja była wyrównana. A teraz pora na test ostateczny. Pytanie, które nurtuje całą ludzkość. Czy pójdzie na tym Doom? Bo jeśli tak, to znaczy, że te staruszki jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Dzięki za oglądanie. Cześć!